Moi drodzy, przed Wami i przede mną jej wysokość i jej wspaniałość Kreta. Partnerem dzisiejszego programu jest serwis wakacje.pl, dzięki któremu możecie przybyć zarówno tu, jak i w inne piękne miejsca świata tego. Jesteśmy, szanowni państwo, na wschodnim wybrzeżu Krety. No więc co widzimy w przódy? No widzimy ukwiecone podłoże, pszczoły robią swoją robotę, zbierając nektar na słynny tutejszy miód. Mamy przy górskich drogach takie oto przeszkody dla kóz, bo wszędzie tutaj chadzają kozy, no ale mamy też niebywały widok. Bowiem co przede wszystkim tutaj turystów przyciąga? No, górskie drogi i kozy rzadziej, a przeważnie kupią się tam w dole. To wspaniałe wybrzeże jest dość szczelnie pokryte hotelami. Niektórzy miejscowi twierdzą nawet, że tych hoteli jest za dużo. Oczywiście nie mają takiego zdania ani hotelarze, ani ci, co w tych hotelach pracują, bo ruch turystyczny jest tutaj bardzo ważną gałęzią przemysłu. Ale chcę Wam dzisiaj pokazać, że nawet jeśli jesteśmy tam w hotelu, a przecież tam właśnie się przyjeżdża, to nie musimy skupiać się li tylko na pluskaniu w morzu, pływaniu w basenie, czy też spożywaniu przy basenie koktajli. Jest tutaj znacznie więcej do roboty niż tylko klasyczne plażowanie. Wschodnia Kreta to również niezwykła atrakcja poza samym wybrzeżem. No i właśnie o tym będzie dzisiejszy program. Po mniej więcej 20 minutach jazdy straciliśmy wzrokowy kontakt z morzem, no ale i pejzaż zmienił się radykalnie. To, co za mną, mówię o tym paśmie, to góry Dikti. Nie tak wysokie jak góry białe w innej części wyspy, ale fragmentami jeszcze o tej porze roku również białe, bo tam na szczytach widać śnieżne plamy. Ale co tutaj jest najważniejsze? No właśnie ten pejzaż. Małe wioski, plantacje drzew oliwnych, kreteński interior. Rzecz sama w sobie godna odwiedzenia. Wioska o nazwie Mochos. Nie była ona na liście naszych życzeń, w tym sensie, że nie podkreśliliśmy jej nazwy, planując wcześniej podróż. Zresztą nie jest wymieniana w żadnym przewodniku. No ale powodowani impulsem zatrzymaliśmy się, byście zobaczyli, jak wyglądają miejscowe wioski. No wszystko tu jest. To jest główny plac, zresztą przez który przejeżdżają samochody. Jest tutaj cerkiew, tam pan wierci, tutaj są knajpy, a poza tym mam ogromną ochotę na kawę. Myślałem o kawie, naprawdę jak bum, cyk, cyk, myślałem tylko o kawie. No ale zobaczyłem, co ludzie mają na stołach, zobaczyłem menu, no i nie mogłem się powstrzymać. Ja przecież to robię dla Was. Ja Wam chcę to pokazać, w tej chwili przekrzykując pana, który się tłucze, ale to jest wioska, żywa wioska, a na stole miejscowe meze w wersji domowej, tak tutaj jadają. No więc chleb ciepły, mnóstwo na nim sezamu i do tego chleba, no czy może być coś piękniejszego do chleba niż domowa oliwa, no bo tutaj mamy jeszcze oliwki. Pan mi powiedział, że to wszystko jest ich, zarówno oliwa, jak i oliwki, jak i tapenada, czyli pasta z oliwek, w tym wypadku z ciemnych, więc zróbmy sobie to w dwóch wersjach, czyli trochę oliwy tu i tu,
I to będzie tylko z oliwą, a to będzie jeszcze z tapenadą. No i to już samo w sobie jest przecudne, no ale przecież mam tu nie tylko to. No więc, gigantes, duża fasola, która jest gotowana razem z pomidorami, a potem zapiekana, chociaż może też nie być z pieca. W każdym razie tak to wygląda. Minimal art po raz kolejny. Tego sosu bardzo niedużo. To się różni od fasolki po bretońsku, no nie tylko smakiem, ale różni się tym, że ten sos jest tylko substancją wiążącą, łącznikiem niejako. Świetne, prościutkie i doskonałe. To znajdziecie w całej Grecji, to znajdziecie w całej Grecji, ale to jest tylko na Krecie. Dakos, czyli rodzaj suchara z grubo ziarnistej mąki. To się nasącza oliwą, nasącza się to sokiem z pomidorów, wciera się w to pomidora, na to kładzie się pomidory. Tutaj mamy jeszcze miejscowy ser, mamy oregano i mamy trochę rukoli. Nie wsadzę sobie tego całego do paszczy, bo by mi to paszczę zatkało. Powiem wam teraz trochę o serze. Świetny owczy ser. To jest fawa. W większości krajów Morza Śródziemnego fawa oznacza bób. Jednak tutaj fawa oznacza groch, żółty groch. I z tego robi się pastę, która jest po prostu narkotycznie dobra. Taki sam groch jak u nas do grochówy. Aksamitne, wspaniałe i kwiaty cukinii. Wenecjanie, którzy tutaj panowali przez kilkaset lat, nadzialiby te kwiaty, a tutaj w całości otacza się je w cieście i smaży oczywiście w oliwie. A, jednak są weneckie wpływy. To jest usmażone, ale również nadziane pomidorowym ryżem. W środku bardzo dużo mięty. Kawa już była, bo przecież na śniadanie wypiłem kawę, a to poniesie mnie na skrzydłach poprzez interior tej części Krety. To, co przed chwilą widzieliście na stole, zamówiłem ja, natomiast to, co teraz na nim jest, to miejscowy, zwyczajowy poczęstunek od tawerny, bo bardzo często na końcu posiłku na stole od gospodarza, czy też gospodyni, na stole zaordynowana jest raki, czyli miejscowy destylat winogronowy, no i coś słodkiego. Bardzo proste i bardzo pyszne rzeczy. Baklawowe ciasteczka, rodzaj biszkoptu, który nasącza się syropem, oczywiście domowym z pomarańczy, oraz jogurt z owczego mleka, no bo jak już mówiłem w poprzednich odcinkach, na wyspie nie ma krów. No i do tego jogurtu wędruje albo miód, najlepiej tymiankowy, albo też kandyzowane owoce z syropu. W tym wypadku mam wiśnię. Cóż można więcej powiedzieć? Najpiękniejsza jest prostota, której nie należy mylić z prostactwem. Morze jest tam, gdzie nie ma chmur, no bo jak wiadomo, chmury góry przyciągają. Specjalnie użyłem inwersji, bo gdybym powiedział, góry przyciągają chmury, to byłby rym nędzny. A tutaj już coraz wyżej i te chmury się zatrzymują. Ale spójrzcie, droga, którą jechaliśmy do wioski, też ją widać. W tejże wiosce jedliśmy, a teraz jesteśmy jeszcze wyżej. Cerkiewka, niezabytkowa, ale to nie ma żadnego znaczenia.
To wszystko razem tutaj tworzy jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny, majestatyczny, górski, kreteński pejzaż. Jest idealnie cicho. Czasami jakiś samochód przejedzie. Słychać śpiew ptaków, słychać brzęczenie owadów, słychać bzyczenie pracowitych pszczółek, które dla nas zbierają nektar na ów wspomniany miód. Cóż mam powiedzieć? Jest pięknie. Cały czas się wspinamy, no i właśnie to czyniąc trafiliśmy do wioski Krasy. W tejże wiosce chciałem wam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza atrakcja będzie atrakcją dendrologiczną. No, mianowicie to drzewo, platan. No, platan jako taki jeszcze specjalną atrakcją nie jest. Kiedyś był dla nas, bo u nas platany w zasadzie nie rosły, klimat zbyt surowy, ale ten się zmienia i widziałem już platany zasadzone w Krakowie. No, ale ten platan ma, uwaga, 2,5 tysiąca lat. Właśnie na taki wiek szacuje się żywot owego drzewa. No i wygląda na to, że jest w dobrym stanie. Objętość taka, że musiałbym tam na dole siedzieć i jeść z 2 lata bez przerwy, by móc choć w malutkiej cząstce objętość pnia tegoż platana przypominać. A druga rzecz, którą chciałem wam pokazać, jak widać też budzi zainteresowanie innych, bo to jest właśnie tam, gdzie kupi się ten mały tłumek. Wodę spływającą z gór używano i używa się nadal do celów higienicznych. I kiedyś używano jej inaczej. Nie mam tu na myśli ablucji ciała, no bo sposób tychże się nie zmienił. Mam na myśli pranie rzeczy. To jest rodzaj miejskiej pralni z czasów otomańskich, zachowanej w idealnym stanie, bowiem te pojemniki tutaj to są niegdysiejsze pralki. No po prostu tutaj moczono rzeczy, a następnie korzystano nie z starek, tylko z tego kamienia, by rzeczy doprać. Plusy tego, no widzę kilka. Po pierwsze, nie psuły się bębny, nie psuły się programatory, no i nie trzeba było używać odkamieniaczy. To wszystko zostawiliśmy za sobą. Jesteśmy na wysokości prawie 890 metrów nad poziomem jakże nieodległego stąd morza. I przed nami miejsce niezwykłe. Niezwykłe nie tylko z powodu ukształtowania terenu, ale również z powodu dziedzictwa kulturowego ludzkości. Jego najważniejszym wizualnym symbolem stworzonym przez człowieka są takie oto wiatraki. A tak naprawdę chodzi o to, jak to miejsce niezwykle wygląda. Ono leży ciut niżej, mniej więcej na wysokości 850 metrów nad poziomem morza. I oto ono, kotlina ze wszystkich stron góry. Płaskowyż La City. Miejsce konieczne do odwiedzenia. Specyficzne funkcje wiatraków usytuowanych na samym płaskowyżu omówię za chwilę. No właśnie tam na płaskowyżu. Tutaj zajmijmy się tymi, które stoją na wzgórzu ponad nim. To jest wiatrak stareńki i w dodatku cały czas działający. Nie teraz, zimą. Czym jest? Jest to napędzany siłą wiatru młyn. I u nas przecież takowe funkcjonują. Widzieliście, skrzydła zwrócone w stronę morza, znaczna wysokość terenu i te lodowate wiatry. Dumny pan właściciel, który dał nam klucze, tam ciągnie prawdopodobnie za skrzydła wiatraka, bo teraz nie ma na nich płócien. To nie są skrzydła drewniane, tylko z płócien. To jest po prostu żarno i tutaj następuje proces mielenia. A jest co do mielenia, ponieważ płaskowyż to niezwykle żyzne miejsce.
Na czym polega niezwykłość tego miejsca? Ano na tym, że jest to bardzo rozległy, płaski teren pomiędzy górami. Idealnie płaski, więc nadaje się do uprawy, a tym bardziej nadaje się do uprawy, że jest niezwykle żyzny. Z gór spływa woda i ta woda naniosła tutaj również ziemię. No i wszystko zasila swoją mocą, więc miejscowi porobili tutaj kanały irygacyjne już przed wiekami i żeby w tych kanałach woda się ruszała i nawadniała całą okolicę, postawiono tutaj wiatraki. Kiedyś było ich przeszło 50 000. No dzisiaj wodę napędzają nie wiatraki, a pompy. Nie zmienia to postaci rzeczy, że to jest spichlerz nie tylko okolicy, to jest spichlerz całej wyspy. W wielu różnych okolicach na świecie zaczynałem swoją frazę mniej więcej tak. To miejsce jest nieprzerwanie zasiedlone od czasów paleolitu. No więc tutaj trochę was zdziwię. Otóż to miejsce jest z przerwami zasiedlone od czasów paleolitu. Otóż słynne są kreteńskie powstania antytureckie, ale Kreteńczycy buntowali się przeciwko każdej zwierzchności, więc również buntowali się przeciwko Wenecjanom. I Wenecjanie po takim buncie w XIII wieku wysiedlili wszystkich z tego płaskowyżu i zabronili tutaj mieszkać i zabronili cokolwiek uprawiać. No, to było kiedyś bardzo trudno dostępne miejsce. Jesteśmy wysoko w górach, no w zasadzie wśród nich, ale jednak płaskowyż to jest jednak fragment gór. No i co to spowodowało? Te 200 lat to była klęska, głód. Na wyspie brakowało żywności, więc po 200 latach ludzie tutaj wrócili i cały czas robią to samo. Teraz jeszcze przyjmują turystów, ale przede wszystkim uprawiają tę niezwykle żyzną ziemię. To był długi, piękny, a zarazem górski dzień. On się jeszcze całkiem nie skończył, więc żeby nie był całkowicie górski, to zjechaliśmy z powrotem nad morze. Oto na razie z dystansu dzisiaj najważniejsza miejscowość w regionie, Agios Nikolaos. Bardzo charakterystyczne ukształtowanie linii brzegowej, no prawie jak w Dalmacji, mnóstwo małych zatoczek i dość sporo małych wysepek. I mam doskonałą wiadomość dla wszystkich, dla nas i dla was. Jedziemy na kolację. Wejścia do zatoki, którą przed chwilą widzieliście z góry, strzeże wenecka twierdza postawiona na małej wysepce. To słynna Spinalonga. W zasadzie powinienem powiedzieć strzegła, no bo twierdza jest tam tylko jako obiekt historyczny do zwiedzania. Tak jak i cała wyspa, zostało to zdobyte przez Turków. Potem Osmanie tam jeszcze jakieś funkcje obronne zachowali, a w czasach niepodległej Grecji do lat 50. ubiegłego wieku była tam kolonia dla trędowatych. Ponieważ mamy wysepkę, no więc ta twierdza musiała być niejako samowystarczalnym bytem, więc jest to nie tylko twierdza, ale i takie miasteczko, no dzisiaj kompletnie opustoszałe. Można to zwiedzać, wynajmując łódkę, ale można też przyjrzeć się całości z innej perspektywy, z perspektywy restauracyjnego stołu. Spinalonga jako leprozorium to bardzo smutna historia, bowiem tych ludzi zwożono tutaj z całej Grecji i przymusowo zostawiano, niejako izolowano, zamykano do końca życia. Tam to życie mimo wszystko się toczyło. Ludzie brali śluby, rodziły się też dzieci. Jak były zdrowe, to zabierano im je i oddawano do adopcji. Tam chowano zmarłych. Więc teraz historia nieco weselsza. Tutaj cumują łodzie, również łodzie rybackie, suszą się sieci, bowiem
przy nabrzeżu z widokiem na Spinalongę, która dzisiaj na szczęście jest już tylko turystyczną atrakcją, mamy doskonałe tawerny. W dodatku tawerny, jak się zdążyliście zorientować, z czymś, czego dotychczas na Krecie nie jadłem. Tawerny z rybami i owocami morza. Wziąłem menu, ale to był ruch pochopny, bo pan mi od razu wziął na zaplecze i pokazuje, co akurat dzisiaj mają. Seagull, yeah? Seagull. Seagull. Yeah, French name is seagull. French name is seagull. But we called it Briton lobster, by the way. Look. No, because it's the lobster family, I Yeah, think. lobster family, the same one. And then, Yeah. if you go here, I have some different fish to show you as well. Calamari, fresh calamari from our fishermen. Yes. And this flying fish. Uh-huh. And then, grouper. Oh, I like grouper very much. Snap dentex. This dentex fish. Dentex. Po chorwacku zubatac. And that one here is like zubatac. Red snapper. Ah, you understand Croatian. Yeah. Može, je li možemo pričati na... Možemo pričati na hrvatsku. A, bravo. Je li ste iz Hrvatske? Ne, iz Srbije sam, to je A, isti jezik. no, ja znam što je to isti jezik, da. Red snapper. Znači, na srpski je tako zubatac. Da, zubatac, točno. Bo, na primjer, pastrnka je ima drugče. Pastrnka, isto se kaže pastrnka. Isto. Dentex, really good. Dentex. And this one here is sargos. Aha. Look, beautiful fish. Then we go here. Scorpion fish. Škrupina. Scorpina. And small scorpina is very good to be fried. All those fish is good fried because they are small. Yeah. If scorpina is a little bit bigger, it's good for the grill. Aha. And this red mullets. This bright color, barbunya. Barbunia. Bright colors. They are good Barbunya. to be grilled because they are a little bit bigger. But I have smaller one as well that comes fried like this. Barbunia, czyli barwena. No, wybór będzie trudny, ale wybór jest oczywisty. Słuchajcie, jak jest dobre miejsce, to po prostu w ogóle nie czytajcie menu, tylko od razu poproście o pomoc. Nasze zamówienie przed wami. Myśleliśmy, że to będzie tylko przystawka, ale chyba to wystarczy za cały posiłek, bo rzecz imponująco wygląda i pachnie. Zacznę to opisywać od tej strony. No, cytryny to jasne, ryby i owoce morza. W Grecji cytryny są do wszystkiego. Przybory bardzo skomplikowane, dziatki do orzechów, one nie są do orzechów. Do czego to się zaraz wyjaśni. Oliwa, sałatka choriatiki, to spotkacie w całej Grecji. To jest miejscowe bardzo. Mianowicie ośmiornica razem z fawą. Dzisiaj już fawę widzieliśmy, czyli pastę z grochu, tak, z żółtego grochu. To są fryteczki z cukinii. Świetny pomysł. Kroi się po prostu cukinię w takie paski, panieruje w cieście naleśnikowym i króciutko smaży w głębokim tłuszczu. Do tego sos jogurtowy. Super. Jarzyny duszone, no i ryby. Mianowicie barweny z rusztu. Tu są jeszcze jedne ryby z rusztu, mniejsze, ale to nie znaczy, że są mniej smaczne. To są cudowne sardynki. Sardynki świeże to jest jedna z najwspanialszych rzeczy. Czy te są świeże? Dio mio. Właściciele tej restauracji, tej tawerny, mają 5 swoich łodzi. Jedną z nich widzieliśmy wcześniej. To jest właśnie to, co pomoże nam zmóc pancerze, znaczy to jest to, mówię o tych przyrządach, które wcześniej też widzieliśmy,
co pomoże nam zmóc pancerze tych krabów lokalnych. To nie są kraby na przykład z Tajlandii. Miejscowe, domowe białe wino. Moi drodzy, już zmierzcha. Dzień był piękny, dzień był długi, dzień był wspaniały. Ale jeśli będzie go wieńczyć taka kolacja, to będzie on jeszcze wspanialszy. To muszę postawić bardzo blisko siebie. Zasiedzieliśmy się w restauracji. Normalnie jest to rzecz naganna, ale tutaj okazuje się, że była to rzecz zbawienna, bowiem tego pana widzieliśmy w środku tawerny. To jest syn, on tawernę prowadzi, ale okazuje się, że jego ojciec właśnie przypłynął, bo to jest świeża dostawa do restauracji. To wszystko, co zostało wyłowione na tej łodzi, jutro będzie tutaj jedzone. Czy może być lepiej? No, chyba nie. Kalimera, moi drodzy. Pochylając dziś rano swe oblicze nad śniadaniowym owczym jogurtem z miodem tymiankowym, uświadomiłem sobie, że pokazaliśmy dość mało w sumie tego, co jest dla wielu głównym powodem, by przyjechać tu na wakacje. Pokazaliśmy dość mało morza. No, była Spinalonga, była wspaniała tawerna nadmorska, ale głównie koncentrowaliśmy się na wnętrzu wyspy. No więc wypada pokazać Wam bliżej, jak wygląda wybrzeże wschodniej Krety. Okolice Agios Nikolaos. Właśnie tak wygląda to wybrzeże. Mamy klify, mamy cudowne zatoczki, no i mamy na pierwszy rzut oka coś niemal identycznego jak w Dalmacji. No, ten fragment, gdyby wyciąć, zrobić zdjęcie, to mogłaby być Dalmacja, ale różnica tkwi w szczegółach na samym dole przy morzu. Otóż w Dalmacji są kamienie, a tutaj jest piasek. Więc jeśli ktoś woli piaszczyste plaże, to jest dla niego propozycja. Wymieniłem nazwę Agios Nikolaos. To jest najważniejsze miasto w tej części wyspy, no i nim też wypada się zająć. Agios Nikolaos to po prostu święty Mikołaj. I jeszcze do lat 60. wieku XX była to wioska. Wioska, której mieszkańcy jako nieliczni na Krecie zajmowali się rybołówstwem, bo jak już Wam wspominałem, raczej większość tutejszych zajęć to uprawa ziemi w głębi wyspy. Ale tu ze względu na położenie była wioska rybacka. A to położenie jest w pewnym sensie niezwykłe, bo to, co widzimy przed sobą, to jest fragment zatoki dzisiaj. Ale kiedyś to było słone jezioro, które nie miało połączenia z morzem, a stało się zatoczką, kiedy przekopano ten widoczny tam kanał. Do tej wioski rybackiej, no ze względu na urodę krajobrazu, zaczęli ściągać turyści. I tak powstał kurort. Dziś najchętniej odwiedzane miejsce we wschodniej części wyspy. To już rzecz jasna nie słone jezioro, tylko morze. A mówiąc dokładniej, marina. Jedna z największych w tej części Śródziemnomorza. Uwielbiam chodzić po marinach, no bo nawet jeśli nie będę się okrętował na jakąkolwiek jednostkę, to już sam ten widok, sam ten dźwięk i ten cały anturaż przywołują mi wspomnienia cudownych przygód. Oczywiście żeglarz ze mnie żaden. Sami widzieliście, że nawet ponton potrafię wywalić, no ale na kuka się nadaje. I wsiąść na taką jednostkę i płynąć przed siebie wieczorem, zawijać do różnych zatoczek. Piękne wspomnienia. Czas się żegnać, bo przecież powrotny samolot nie będzie czekał. Cóż na koniec powinienem Wam powiedzieć o Krecie? No zresztą
widzieliście to sami. To jest wspaniała i niezwykła wyspa. Niezwykła, bo jest ona, no, jak to wyspa, ale nie każda jest taka, osobnym bytem. Jeśli ktoś był w wielu miejscach w Grecji, ale nie był na Krecie i wyobraża sobie, że na podstawie tego może również coś o Krecie wnioskować, to jest w błędzie. To jest po prostu mikrokosmos. To jest miejsce pełne turystów. To jest miejsce, które dużo robi dla turystów, ale jest to również miejsce, gdzie ludzie żyją sami dla siebie. Od wieków wykonują te same czynności, jedzą te same rzeczy. Można tutaj, rzecz jasna, spędzić tydzień czy dwa tylko w kurortach takich jak ten i mieć dość podobne rzeczy, co w całej reszcie Śródziemnomorza. Ale choćby tak, jak to w tym odcinku pokazywałem, wystarczy troszeczkę się ruszyć, wystarczy pojechać w te magiczne kreteńskie góry, by dotrzeć do wiosek, które już same dla siebie są mikrokosmosem. Do dzisiaj, mogę to powiedzieć już z pełną świadomością, do dzisiaj, do momentu zobaczenia Krety, mój śródziemnomorski diariusz byłby zupełnie niepełny.